That's pretty calming music for such a dramatic story. Cóż za spokojna muzyka do tak dramatycznej historii. I love the story of the Exodus. Bardzo lubię historię opisaną w Księdze Wyjścia, historię Eksodusu. And so I'm very excited to be able to share with you. A więc cieszę się bardzo, że dzisiaj będziemy mogli o tym rozmawiać. I guess I did okay last time. Rafael asked me to come back. Widać, że ostatnio całkiem nieźle mi poszło, bo Rafał poprosił mnie znowu, żebym wygłosił kazanie. Okay, so a few years ago, Kilka lat temu a world-renowned theologian and scholar named N.T. Wright, światowej sławy teolog N.T. Wright, he was serving as a chaplain in a university. był kapelanem, pracował jako kapelan na uniwersytecie. And he came across a student who was studying and they got to talking. I pewnego razu przyszedł do niego student, który tam studiował i chciał z nim porozmawiać. And of course, you know, like old Christians do, they somehow steer the conversation towards religion and God and belief. I N.T. Wright, rozmawiając z nim, jak to taki stary, wierzący chrześcijanin zrobił, skierował rozmowę na sprawy Boga, chrześcijaństwa, wiary. And a common question that we actually have to ask nowadays is, do you believe in God? I pojawiło się pytanie, które sobie czasami zadajemy, czy wierzysz w Boga? And the student answered, I ten student powiedział, no, I don't believe in God. nie wierzę w Boga. I don't believe in a grumpy old man who sits in the sky. Nie wierzę w tego starego, zrzędliwego gościa, który siedzi gdzieś tam w obłokach. Who watches everything that we do, waiting for us to make a mistake so he can punish us. I który patrzy, tylko obserwuje wszystko, co robimy i czeka, aby nas ukarać. And Dr. Wright looks at this young boy who's clearly got a lot of good answers. I patrzy dr Wright na tego młodego człowieka And he says, neither do I. i mówi, ja też takiego Boga nie wierzę. Said, I can't imagine believing in a God like that. I nie mogę sobie wyobrazić, jak można wierzyć w takiego właśnie Boga. Even if that God did exist, I would not care for him. I nawet gdyby taki Bóg istniał, to nie mogę sobie wyobrazić to, żeby zawracać sobie nim głowę. See, there are a lot of competing ideas about who God is. A więc jest w tym świecie wiele idei, które są nawet sprzeczne ze sobą odnośnie tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. It's one thing to say that you can't find enough evidence to believe in the concept of a God. Jest jedną rzeczą mówić, że nie mamy dość dowodów na to, by wierzyć w koncept Boga. It's another thing to hate an imaginary idea of a God that doesn't exist. Ale to jest zupełnie inna sprawa, aby nienawidzić obrazu Boga, który mamy w swojej głowie, Boga, którego tak naprawdę nie ma, który nie istnieje. This is pretty common. Non-believers tend to have some kind of angry Santa in the sky version of God. I często ludzie, którzy nie wierzą w Boga, mają taki obraz Boga, który jest rozgniewany i przypomina takiego rozgniewanego świętego Mikołaja, który gdzieś tam buja w obłokach. And this is good news actually, because we can unite with them in saying we will not worship that. I dobra wiadomość jest taka, że my możemy połączyć z nimi, stanąć z nimi w jednym szeregu i się zjednoczyć i powiedzieć, my też w takiego Boga nie wierzymy. Because there is no utility in serving a mean and vindictive God. Ponieważ nie ma sensu i nie ma jakiegoś praktycznego powodu, aby służyć Bogu, który jest wredny i mściwy. There is no utility in serving a God who is not good, who is not loving, and who does not care. Nie ma powodu, aby służyć Bogu, który nie jest dobry, nie jest kochający i o nas się nie troszczy. This is the question. I to jest pytanie. How do we know God? W jaki sposób możemy poznać Boga? As we continue our story in the Exodus, we need to understand something. I kiedy kontynuujemy naszą historię, naszą wędrówkę przez Księgę Wyjścia, musimy coś zrozumieć. Is that you understand someone by the things that they do. Że my poznajemy kogoś, patrząc na rzeczy, które ten ktoś robi. Much like the first few dates that you have with your boyfriend or girlfriend. To tak jak
pierwsze kilka pierwszych randek z twoim chłopakiem albo dziewczyną. Ladies, you don't know this, but we're watching everything. Panie, pewnie tego nie wiecie, ale my patrzymy na wszystko obserwujemy. How does she handle when the waiter isn't as nice to her? How does she handle when I sit down in a weird way, or I wipe my nose, or I pick my nose at the table? Patrzymy na to, jak ona się zachowuje, kiedy kelner być może popełni jakiś błąd, albo zachowa się nie tak jak trzeba, albo kiedy ja usiądę nie tak jak powinienem, albo przy stole wytrę nos. Jak ona reaguje na te wszystkie sytuacje? And gentlemen, I don't know if you know this, but they're watching us. I panowie, nie wiem, czy wy wiecie, ale one też na nas patrzą. They were paying attention. I zwracają uwagę. How fast did they pull out their wallet when it was time to pay? Jak szybko wyciągamy portfel, kiedy nadchodzi czas, aby zapłacić. And we'd laugh because these are silly things, small little signs. I śmiejemy się z tego, ponieważ to są takie małe, drobne rzeczy. Don't tell me you didn't add up all those signs to see whether or not this is something that you want to continue with. Ale nie mówcie mi, że nie sumowaliście tych wszystkich drobnych znaków i sygnałów, aby na końcu podjąć decyzję, czy to jest ta właściwa osoba. Of course they are, because the way that people behave shows you who they are. Oczywiście, że tak robimy, ponieważ sposób, w jaki ludzie się zachowują, pokazuje to, kim są. We are looking at one of the strongest, most potent stories showing us about who God is. A my patrzymy w jedną najbardziej niezwykłych i głębokich historii, która odkrywa, jaki jest Bóg. It is an epic drama between the God of Abraham and the forces of evil. I to jest taka epicka drama, taki dramat pomiędzy Bogiem Abrahama i siłami ciemności. It's a divine comedy filled with powerful images and smells and memories. A z drugiej strony to jest niezwykła komedia, która wypełniona jest niesamowitymi obrazami, zapachami i wspomnieniami. It's a tragic love story between a faithful God and a rebellious people. To jest dramatyczna historia miłosna pomiędzy wiernym Bogiem i niewiernym, buntowniczym ludem. It challenges our assumptions and our convictions and our understanding and hopefully our theology. I ta historia też rzuca wyzwanie naszym przekonaniom, naszym poglądom, ale też zmienia też naszą teologię. Today we begin in Exodus chapter 3 verse 1. We will be in this chapter all morning, so you can turn there or it will be on the screen. Pastor Szymorek will go ahead and read verse 1 through verse 6. I przeczytamy teraz Księgę Wyjścia, 3 rozdział, pierwszych 6 wersetów. Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetra, kapłana Midianitów, poprowadził raz stado poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Horebu. Tam ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia ze środku krzewu. Mojżesz patrzy, oto krzew płonie, lecz się nie spala. Podejdę, pomyślał. Muszę zobaczyć z bliska ten niezwykły widok. Dlaczego ten krzew się nie spala? Gdy Pan zauważył, że Mojżesz kieruje tam swoje kroki, aby się temu przyjrzeć, zawołał Bóg do niego z pomiędzy gałązek krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. Jestem, odpowiedział Mojżesz. Nie zbliżaj się tu, ostrzegł go Bóg. Zdejmij z nóg sandały, to miejsce, w którym stoisz, jest miejscem świętym. Powiedział też: ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz, bał się patrzeć na Boga. In the midst of conflict, God shows up. Pośród konfliktu pojawia się Bóg. And notice that God's interaction with Moses is deeply personal. I zauważmy, że ta rozmowa Boga z Mojżeszem jest bardzo osobista. As far as the ancient audience is concerned, this is very different than just a voice from heaven. I kiedy patrzymy na to, jak to wyglądało w czasach starożytnych, to jest coś innego niż tylko głos z nieba. It sounds like a very silly detail that God tells Moses, take off your sandals. To brzmi jak taki dziwny szczegół, że Bóg każe Mojżeszowi zdjąć swoje buty, swoje sandały. But it's one detail in a series of details which brings home a very essential point. Ale to jest jeden szczegół pośród wielu szczegółów, które przekazują jedną ważną myśl. God's very presence is here.
Bóg jest obecny. Jego obecność jest na tym miejscu. It is as different as receiving a letter than it is your friend showing up at your front door. I to jest taka różnica, jak różnica pomiędzy tym, kiedy otrzymujemy list od kogoś, a kiedy nasz przyjaciel staje na progu naszych drzwi. When we're understanding who God is, when we read this story, we understand I kiedy zaczynamy rozumieć przez tą historię, kim Bóg jest, that God is not sitting in the background shouting commands from heaven. że Bóg nie jest kimś, kto siedzi gdzieś tam z tyłu i wykrzykuje przykazania z nieba. But he takes his presence and his glory and puts it into the mess. Ale Bóg bierze swoją obecność i swoją chwałę i wkracza w ten cały bałagan naszego życia. And he is here to wrestle with and to engage with the problems of this world. I On jest tutaj po to, aby zaangażować się i zmagać się z problemami tego świata. A few weeks ago, I was in the UK studying for yet another school. Kilka tygodni temu byłem w Anglii, gdzie rozpocząłem kolejne studia. And I was actually very surprised at how much I missed my wife and my child. I naprawdę byłem zdumiony tym, jak bardzo tęskniłem za moją żoną i córką. And like by day 2, I was kind of a little bit ashamed. I don't know how to say this, but I felt bad that I missed my family. Już drugiego dnia po prostu byłem tym zaskoczony trochę i nawet czułem się źle, że czuję się źle z tego powodu, że tęsknię swoją rodziną, ale byłem zdziwiony tym, jak bardzo za nimi tęsknię. Okay, right? So there's just like this little, those of you who have like sent kids away or kids who have like been away from your parents, there's like this little ache inside of you. You're just like, oh man, I kind of want to be home. I wiecie, tak to jest, kiedy wysyłacie swoje dzieci, gdzieś one wyjeżdżają, to albo sami wyjeżdżacie, to gdzieś tam w środku jest takie uczucie takiego kłucia, chciałbym być w domu. So I would FaceTime them every now and then just to get a little bit of the interaction back. A więc rozmawialiśmy na FaceTime, żeby zobaczyć siebie i żeby była jakaś rozmowa między nami. But that's not the same as being there. Ale to nie jest to samo, co siedzieć z nimi przy tym stole. So when I landed in Warsaw after an extremely long and terrible travel, A więc potem jak wylądowałem w Warszawie po niezwykle długiej i potwornej podróży and I walk out the airport and I go to the car where Olivia's parked. i wyszedłem z lotniska i poszedłem idę w stronę samochodu, gdzie Olivia zaparkowała. And Olivia, I mean, you know Olivia, like she's bigger in this area right now. I wiecie, Olivia, ona jest taka troszkę teraz większa tutaj niżej teraz. So she's pregnant. Jest w ciąży. So she gets out of the car and she like runs around the car and opens Heidi's door. A więc ona wysiada z samochodu i biegnie dookoła, otwiera drzwi Heidi. So she grabs Heidi and she, comes down, puts Heidi down on the ground. Więc wyciąga Heidi, stawia ją na ziemi. And I don't know if you've seen Heidi run, but she's not very good at it. I nie wiem, czy widzieliście, jak Heidi biega, ale ona nie jest w tym zbyt dobra. So she tucks her shoulders up under her ears to get her arms real high, and she runs as fast as her little legs will go. Więc ona podnosi swoje małe ramiona do góry, jak tylko wysoko może i biegnie tak szybko, jak tylko jej małe nóżki na to pozwolą. And she screams as loud as she can, Daddy! I drze się na całe gardło, tato! So I kneel down like any good father will. I kneel down and I hold my arms open, and that little girl just runs right into my chest. I ja pochylam się niżej i ta mała dziewczynka po prostu z całym impetem wpada mi w ramiona. And I'm sure that some of you have felt that feeling. I jestem przekonany, że wielu z was doświadczyło takich sytuacji. That is presence. I to jest obecność. It is warm. It is personal. To jest ciepło, to jest osobiste. It's more than just God coming to tell Moses, hey, I'm going to fix your problems. I to jest coś więcej, tylko Bóg, który przychodzi do Mojżesza i mówi, rozwiążę twoje problemy, zajmę się nimi. It is I am here. To jest to stwierdzenie, jestem tutaj. It's intimacy. Jestem intymność. In this section, in the section before, we see that God hears the cries of Israel. I w tej fragmencie poprzedzającym czytamy o tym, że Bóg usłyszał wołanie Izraelitów. And you need to understand that in light of God's promise to Abraham. I musimy to zrozumieć te słowa
w kontekście jego obietnicy dla Abrahama. Remember, God promised that if anybody curses the family of Abraham, that God will curse them. Ponieważ Bóg powiedział, że ktokolwiek będzie przeklinał rodzinę Abrahama, to będzie przeklęty. Sam Bóg go przeklnie. It is not just that God deeply cares about suffering, I to nie chodzi tylko o to, że Bóg przejmuje się cierpieniem, but His word hangs in the balance. ale tutaj to kwestią jest wierność Jego słowu. If God does not intervene, God becomes a liar. Bo jeśli On nie wkroczy do akcji, nie zainterweniuje, to będzie kłamcą. And so we shouldn't be surprised that God shows up to fix the problem. A więc nie powinniśmy być zdziwieni tym, że Bóg się pojawia, aby rozwiązać problem. And yet we're still surprised. A z drugiej strony ciągle nas to dziwi. Sometimes when I'm thinking, which tends to be too often, I guess, but sometimes when I'm just sitting and thinking, Czasami, kiedy myślę, a zdarza się to chyba zbyt często, ale czasami, kiedy myślę, sometimes I can find myself slightly discouraged or lonely. to zdarza się, że w tych momentach czuję się zniechęcony, czasem może nawet samotny. Because when I think about me and my life and my problems, Bo kiedy myślę o moim życiu, o mnie samym i moich problemach and how small and non-important I really am to the whole world, i jak jestem mały i bez znaczenia w kontekście tego całego wielkiego świata, the entire universe would never have known I existed, i ten cały wszechświat nawet nie zauważyłby, że istnieje. and it couldn't care. I w ogóle by nie obchodziło go to, że istnieje. And I think sometimes I feel like I'm not important enough for God to care about my problems. I myślę sobie czasem, że nie jestem dość ważny nawet dla Boga, żeby troszczyć się o moje problemy. If God really is this big God, this creator of everything, Jeżeli Bóg jest tym wielkim Bogiem, stwórcą wszystkiego, if He's the knower of all the things that are to be known, jeżeli On wie wszystko, co tylko jest do poznania, then surely He knows that I'm really nothing special. to z całą pewnością też wie, że nie jestem nikim szczególnym. Why would a good God divert His divine attention to focus on little old me? Dlaczego ten wielki Bóg miałby odwrócić swoją uwagę od innych spraw, aby skupić się na mnie? I'm someone who's really not exceptionally faithful. I'm not impressive. I try, but I fall, constantly needing forgiveness. Nie jestem kimś szczególnie wiernym, próbuję, ale upadam, nieustannie potrzebuję przebaczenia, jestem niedoskonały. If you've been a Christian for more than 3 seconds, you've probably felt that feeling. I jeżeli jesteś chrześcijaninem dłużej niż 3 sekundy, to pewnie doświadczyłeś tego uczucia. And yet we know that He cares. Ale my mimo to wiemy, że Bóg się troszczy, że Bóg o nas dba. We know that He loves us. Wiemy, że On nas kocha. We know His affection for us. I znamy to, możemy doświadczyć Jego miłości wobec nas. Because He calls us His very own children. Ponieważ On nazywa nas swoimi dziećmi. Why do we believe this? Dlaczego w to wierzymy? It's because that is what God is showing when He arrives to the Exodus. Ponieważ to Bóg pokazuje nam, kiedy pojawia się w Księdze Exodus. God is revealing something about Himself, Bóg pokazuje, objawia coś na swój temat. but that's not all. Ale to nie wszystko. Exodus chapter 3, verse 7 through 12, we see more. W kolejnym fragmencie widzimy więcej. Czytamy, a Pan mówił dalej. Napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy. Znam jego cierpienia. Stąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają Kananejczycy, Hetyci, Amoryci, Peryzyci, Chiwici i Jebuzyci. Bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie. Przyjrzałem się udręce zadawanej im przez Egipcjan. Teraz więc idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. Mojżesz jednak powiedział do Boga, kim ja jestem,
Dlaczego miałbym pójść do Faraona, aby wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Wtedy usłyszał, dlatego, że jestem z tobą. I to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posyłam. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. Here God promises deliverance. Tutaj Bóg obiecuje ratunek, wyzwolenie. He promises freedom and a place to be free. Obiecuje wolność, ale też miejsce do życia, gdzie można być wolnym. And here we see the first steps of a pattern that shows itself all throughout Scripture. I tu widzimy pierwsze kroki pewnego schematu, który możemy dostrzec wszędzie w całej Biblii, w całym Piśmie Świętym. We are not wrong when we say God is always bringing his people out of Egypt. I nie mylimy się, kiedy mówimy, że Bóg jest tym, który zawsze wyprowadza swój lud z niewoli, z Egiptu. But take a step back with me for a moment and think big picture. Ale na chwilę cofnijmy się i zobaczmy ten wielki obraz. Egypt had just been the place of salvation. W przeszłości Egipt był miejscem ratunku tak naprawdę, wybawienia. There was danger in the land, and so God took them to a place and they were safe. Był głód w ziemi i Bóg zabrał ich do Egiptu, gdzie mogli być bezpieczni, mieli jedzenie. But the problem living under the fall is that places of safety often turn into places of suffering. Ale często problem, który jest skutkiem upadku, jest taki, że te miejsca, które są miejscami bezpieczeństwa, stają się miejscami cierpienia. And so God is going to move his people yet again out of an unsafe place to a safe place. A więc Bóg znowu chce zabrać swój lud z tego niebezpiecznego miejsca do innego bezpiecznego miejsca. And the land that he describes is a land where their work will be easy. I to będzie ziemia, którą opisuje, to będzie ziemia, w której praca będzie łatwa. A place of rest. To będzie miejsce odpoczynku. A new Eden. W pewnym sensie nowy Eden. And it is with God's presence. Don't forget that. He is here and he is leading. I to jest, stanie się dzięki Bożej obecności. Nie możemy o tym zapomnieć. On jest tutaj i On wskazuje drogę. God promises to personally deliver Israel, and he's going to do it with Moses. Bóg osobiście obiecuje wyratować Izraela i zrobi to za pośrednictwem Mojżesza. And just when we see this glimmer of hope, this idea of a better future, I kiedy widzimy te przebłyski nadziei i lepszej przyszłości, echoes of the fall ring out in the story. to w historii pojawiają się też odgłosy i dźwięki dawnego upadku. Moses says, yeah, I can't do that. Mojżesz mówi, ale ja nie mogę tego zrobić. I don't think you know what you're asking. Nie wiem, czy ty wiesz, o co mnie prosisz. Can you just pick somebody else? Czy możesz wybrać kogoś innego? The enemy is too big. Wróg jest zbyt potężny. The task is too much. To zadanie jest zbyt trudne. I love this. This is the best promise, the best sign that God gives anyone in the entire Bible. I jestem tym zachwycony, bo to jest najlepsza obietnica, najlepszy znak, jaki Bóg daje komukolwiek w Biblii. God says, here will be a sign for you. A Bóg mówi, taki jest znak, który ci daję. When you leave, Kiedy wyjdziecie już z Egiptu, you will worship me on this mountain. to będziecie oddawać mi chwałę na tej górze. In other words, you're going to have to do it in order to know that it will be done. Innymi słowami mówiąc, musisz to zrobić, aby przekonać się, że to można zrobić i że to powinno być zrobione. I often look at Moses in the story and just think, what a fool. Czasami czytam tę historię i patrzę na Mojżesza w tej historii i myślę, no mądry to on nie był. The bush is on fire. Krzak płonie. Like, what else do you want? Jakiego jeszcze dowodu oczekujesz od Boga? Clearly, if the Lord can burn a bush and talk to you, Jeżeli Bóg może zapalić krzew, który się nie spala i mówić do ciebie, you think he couldn't just grab some people and put them somewhere else? to myślisz, że nie może wziąć grupy ludzi i wyprowadzić ich na wolność do innego miejsca? But we get what Moses is doing. Ale my rozumiemy, co Mojżesz robi. Shouldn't be hard to sympathize. Nie trudno się z nim utożsamić. I can just look at my life, maybe the last 15 minutes, and think, Kiedy patrzę na swoje życie, nawet ostatnie 15 minut, God has done amazing things.
Bóg robi niesamowite rzeczy w tym życiu. In my own personal life, I have seen amazing things. I w swoim życiu doświadczyłem niesamowitych rzeczy od Boga. And yet, when we feel that call, when we get that push to go do something, Ale z drugiej strony, kiedy czujemy to Boże wezwanie, i to popchnięcie Boże, aby coś zrobić, all of a sudden it feels like fear and standing still becomes our best friend. to okazuje się, że wtedy strach i chęć wycofania się są naszymi największymi towarzyszami. But we know God. Ale wiemy, jaki jest Bóg. But it's hard to get our hands and feet to catch up with our head. Ale czasami trudno jest zmobilizować, aby nasze ręce i nogi synchronizowały się z naszą głową. Because the journey is scary. Ponieważ ta wędrówka bywa przerażająca. And more importantly, it might change us. A co ważniejsze, ona może nas zmienić. The good news is that's exactly what it should do. A dobra wiadomość jest taka, że to jest dokładnie to, co się powinno stać. Final section of this text, chapter 3, verse 13 through 22. I ostatnia część tego tekstu, wersetu 13-22. Lecz Mojżesz mówił dalej. Dobrze, przychodzę do synów Izraela i mówię, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni pytają, jak on ma na imię? To co im wtedy powiem? Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Następnie Bóg dodał, tak powiesz synom Izraela, Pan Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i tak będą mnie pamiętać po wszystkie pokolenia. Idź, zgromadź starszych Izraela, przekaż im. Objawił mi się Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Powiedział, zajmę się wami i tym, jak was traktowano w Egipcie. Oznajmiam, że wyprowadzę was z tej niewoli w Egipcie do ziemi Kananejczyków, Hetytów, Amorytów, Perzytów, Chiwitów i Jebuzytów, do ziemi opływającej w mleko i miód. A kiedy posłuchają twojego głosu, udasz się ty i starsi Izraela do króla Egiptu i tak mu powiecie. Pan, Bóg Hebrajczyków, spotkał się z nami. Pozwól więc, że udamy się w cudowną drogę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu, naszemu Bogu. Ja natomiast wiem, że król Egiptu nie pozwoli wam iść, chyba że zmuszony mocną ręką. Wyciągnę więc rękę, uderzę Egipt przeróżnymi cudami, których dokonam w tym kraju i wtedy Faraon was wypuści. Egipcjan z kolei nastawię do was przychylnie, tak, że z ich kraju nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Niech więc każda kobieta poprosi swoją sąsiadkę lub znajomą, u której bywa, o różne przedmioty, srebrne albo złote oraz szaty. Włożycie je potem na swoich synów i córki i w ten sposób złupicie Egipt. Moses isn't trying to know the name of God because he wants to know what to call him. Mojżesz nie chce dowiedzieć się, jak Bóg na imię, bo chce wiedzieć, jak się do Niego zwracać, jak Go nazywać. What he's really asking is, who are you? Ale tak naprawdę pyta się, kim jesteś? In the ancient world, a God's name represented the part of the world that they controlled. I w starożytnym świecie imię Boga reprezentowało tę część świata, którą Bóg kontrolował. And so you had many different gods covering many different parts of life. A więc mieliśmy mnóstwo różnych bogów, którzy zajmowali się różnymi dziedzinami życia. And so when Moses asks, who is sending me? A więc kiedy Mojżesz pyta się, kto mnie posyła? He's asking, are you sure that this is your area of expertise? Więc pyta się, czy ty jesteś pewny, że to jest twoja dziedzina, twoja specjalność, twoja specjalizacja? What you wanted to hear was, I am the God of war and strength. I w takiej sytuacji być może chcielibyśmy usłyszeć, tak, jestem Bogiem wojny i siły. But what he hears is not what Moses would have expected. Ale to, co słyszy, to nie jest to, czego by się spodziewał. It's really hard to put this in terms that we can understand. I to jest trudne, aby to wyrazić słowami, które można zrozumieć. But in ancient life, everything has its place. Ale w starożytności wszystko miało swoje miejsce. In order to do well in business, you worship the gods over your field.
Aby radzić sobie dobrze w interesach, trzeba było czcić Boga, który miał kontrolę nad swoimi polami. You would worship the God of your nation, and then you would worship the God of your family, and you would worship the God of fertility, and everything in life is covered by God. A więc trzeba było czcić Boga swojego kraju, swojego regionu, swojej rodziny, Boga płodności i wielu innych bogów, aby radzić sobie dobrze w różnych dziedzinach życia. There is barely any concept in the ancient mind for what God says here. I w starożytności oni nawet nie potrafili sobie wyobrazić tego, o czym Bóg powiedział tutaj. It would be like asking, what do you control? To byłoby tak, jakby zapytać się, nad czym panujesz, nad czym sprawujesz kontrolę. To which God responds, yes. Na co Bóg odpowiada, tak. It's all mine. To wszystko jest moje. Egypt is mine. Egipt jest mój. The Egyptian people are mine. Egipcjanie są moi. I'm the God of Abraham. Jestem Bogiem Abrahama. I'm the God of creation. Jestem Bogiem stworzenia. I'm the God of your work life. Jestem Bogiem twojej pracy. I'm the God over your family. Jestem Bogiem, który panuje nad twoją rodziną. I'm the God over your future. Jestem Bogiem, który ma w swoich rękach twoją przyszłość I'm the God over your past. i twoją przeszłość. I know everything there is to know. I wiem wszystko, co tylko można wiedzieć. There is nothing you could imagine that does not belong to me. Nie ma niczego, o czym mógłbyś pomyśleć, co do mnie nie należy. He is who he is. Bo On jest, który jest. And everything that is I wszystko, co jest, belongs to him. należy do Niego. He's everything. On jest wszystkim. Everything in all that you could imagine and perceive and want and desire. On jest tym wszystkim, co możemy widzieć, o czym możemy myśleć, czego możemy pragnąć. He's the very heart of life. Bo On jest sercem życia. And he is here. I On jest tutaj. And he cares. I troszczy się. He says, when you leave, you will worship. I mówi, kiedy opuścicie Egipt, będziecie oddawać mi chwałę. That's a powerful promise. To niezwykła obietnica. Here God has shown us that he is our deliverer. Bóg pokazuje, że On jest naszym Zbawicielem, że nasz Bóg zbawia. Like I said, the Exodus story is the starting point for many of the ideas that the Old Testament wants to express. I tak jak powiedziałem, że Exodus, ta historia z Księgi Wyjścia jest punktem startowym dla wielu innych historii. The main idea of the entire passage is very clear. I tak główna myśl tego fragmentu jest bardzo jasna. Our God saves. Nasz Bóg zbawia. The implications of that are endless. A zastosowania tego i konsekwencje są nieskończone, nieograniczone. And you should think of them and what that means, but I want to give you one. I powinniśmy o tym myśleć, zastanawiać się, jakie to ma skutki dla naszego życia, ale ja chcę powiedzieć tylko o jednym. Our knowledge of God as the one who saves Nasze poznanie Boga jako tego, który zbawia, results in our affectionate worship. skutkiem tego poznania, albo ono prowadzi do tego, że chcemy Boga wielbić z miłością. He has called us out of the darkness Bo On nas powołał z ciemności and into the light i powołał nas do światłości. through the mighty works of his Son. Przez dzieło swojego Syna Jezusa Chrystusa. And he has made us one family, one nation, one people. I z nas zrobił jedną rodzinę, jeden naród, jeden lud. And we ought to be encouraged, brothers and sisters, because our God saves. Dlatego możemy żyć z nadzieją i zachętą, bo wiemy, że nasz Bóg zbawia. Dlatego, drogi Ojcze, chcemy oddać Ci cześć i chwałę i dziękować za to, że Ty jesteś tym, który zbawia, który ratuje,
który jest obecny w naszym życiu, który przychodzi nas tam, gdzie jesteśmy, Boże. I w tym wszystkim pokazujesz nam, jaki jesteś, że jesteś Zbawicielem, że jesteś dobrym Bogiem, który po prostu jest. Twoje imię jest Jestem, który jestem. I Ty jesteś zawsze taki sam. I w każdym miejscu obecny, w każdej sprawie i sytuacji. Dlatego, Boże, chcemy dzisiaj za to Ciebie wielbić. Amen.